Dobra. O, faktycznie tutaj nic nie widać. Musiała robić tak, bo chcę trochę z wami pogadać. Przynajmniej na początku. Jeszcze się zbieramy, więc na rozgrzewkę pytanie, kto z was jest projektantem albo projektantką? Klasa, dobrze. Jesteście w dobrym miejscu. Mamy na sali jakichś juniorów? Zniechęciłam... okej, dobrze, że jesteście. Myślałam, że wszystkich zniechęciłam tytułem prezentacji. Okazuje się, że nie. Regular mid. But no, okay, mid. Klasa. Class. I seniorzy? And seniors? No, a reszta gdzieś tam pomiędzy, tak? Good. Dobrze, słuchajcie, ja też jestem seniorką, 30 zobowiązuje. O tym będziemy trochę mówić później, o moim slajdzie na temat mnie, natomiast pytam mnie bez powodu, czym się zajmujecie, jaka jest wasza ekspertyza, dlatego że ta prezentacja była robiona z myślą o osobach, które już jakiś tam poziom umiejętności twardych, miękkich związanych z UX designem, UI designem posiadają, natomiast zastanawiają się, co robić dalej. Ale jeżeli jesteście juniorami, jeżeli jesteście midami, czy gdzieś tam pomiędzy w tym eterze krążycie, no to jakby nie wychodźcie, bo ta prezentacja na pewno też was, mam nadzieję, zainspiruje do obrania jakiegoś kierunku. Jeżeli sobie spojrzymy w Google, tak, wpisałam w Google po prostu Career Paths, UX Designer, Product Designer. Jeżeli sobie spojrzymy na obrazki, które nam wyskakują, no to mamy takiego rodzaju grafiki. Czyli mamy różnego rodzaju piramidki, jakieś drabinki, które zaczynają się od poziomu juniorskiego, to jest zawsze ta baza. Natomiast im wyżej się pniemy, tym bardziej przechodzimy w role menadżerskie. I alternatywna wersja, którą gdzieś znalazłam, to są takie dwie ścieżki, że mamy rolę menadżerską, zarządzania ludźmi i rolę practitionera. Tak? Ten practitioner jest troszeczkę taki rozmyty, bo nikt dokładnie mówi, co to znaczy, co tam będziesz robił, tak? Jakby są te dwie role. Więc jeżeli ja rozmawiam kiedy ja rozmawiam z seniorami podczas rekrutacji, no to często pytam się jakby, skąd się to wzięło, że jesteś menadżerem czy leadem, jesteś menadżerką czy liderką. No i jakie odpowiedzi uzyskuję. To taka jedyna była możliwość rozwoju w mojej organizacji. Tak? My po prostu nie widzimy często innej możliwości rozwoju poza tą ścieżką menadżerską. Druga opcja jest taka, że po prostu w końcu chcemy mieć wpływ, tak? Wpływ na produkt, nad którym nasza organizacja pracuje, wpływ na kulturę, wpływ na procesy. No i ostatnia opcja, może gdzieś tam wam znana, po prostu chcemy dostać podwyżkę. Tak? No i to jest inna opcja. Natomiast trafiamy po prostu na stanowisko, gdzie zarządzamy zespołem, działem projektantów. Tworzymy strategię tego zespołu, opracowujemy spójne procesy, myślimy o tym, jak dbać o rozwój zawodowy naszych podopiecznych. Ustalamy cele indywidualne dla tych osób, tak, które są gdzieś w naszym teamie, które są zgodne z celami zespołowymi. No i mamy różnego rodzaju obowiązki administracyjne, podwyżki, umowy i tak dalej. Teraz jeżeli jesteście menadżerami, albo jeżeli chcecie być menadżerami, no to zachęcam wam, żebyście pomyśleli, czy ekscytuje was w ogóle planowanie rozwoju zespołu, wyznaczanie oczekiwań, drogi do ich realizacji, czy uwielbiacie pomagać innym w ich rozwoju, w rozwoju ich kariery, czy jesteście w ogóle gotowi na pracę z emocjami. Dlatego, że w roli menadżera, w roli lidera, no tych emocji jest wiele. Podopieczni często zmagają się z jakimś konfliktem, zmagają się z trudną decyzją. Po prostu naszą rolą jest wtedy pomóc im, tak? Podjąć tą decyzję albo nakierować ich, co może być dla nich najlepsze. No i po prostu, czy tak naprawdę chcecie poświęcać czas i energię na zmienianie życia innych osób. Podkreślam to zmienianie życia innych osób, dlatego że moim zdaniem dobry leadership jest, jeżeli nie w 100%, to w dużej mierze o innych, a tylko w niewielkim stopniu o nas i o naszych ambicjach. Obszary, które rozwijamy jako menadżerzy, jako liderzy, są związane głównie ze skillami miękkimi, tak? Więc jakby tutaj chodzi o aktywne słuchanie się, nie będę tego czytać wszystkiego, ale tutaj chodzi o skille miękkie, o pracę z ludźmi. No i teraz, kiedy tego nie robić, kiedy to może nie być ścieżka dla was, po pierwsze, kiedy nie lubicie ludzi, bo no tutaj trzeba lubić pracę z ludźmi i po drugie, kiedy nadal chcecie projektować, bo często jako menadżerowie no po prostu nie mają już tej opcji, żeby być jakby czynnym designerem. Jeżeli nie people management, to co? No i właśnie, ja teraz mam dla was kilka ścieżek, 4, które możecie sobie obrać. Możecie
próbować obrać, albo możecie pomyśleć w ogóle na tej prezentacji, która z nich jest dla was, tak? Pierwsza z nich jest związana z edukacją i mentoringiem. Jeszcze zwrócę uwagę, że tutaj nie mówię o tym, nie mówię o konkretnych stanowiskach raczej i też nie mówię o tym, jak monetyzować tą ścieżkę, to już trochę jest zależne od was. Natomiast co możecie robić, jeżeli nie chcecie być menadżerami, albo jeżeli chcecie czegoś więcej obok być menadżerem? Możecie zająć się mentoringiem i edukacją. Czy to jest dla was? Jeżeli myślicie, że lubicie przekazywać swoją wiedzę innym, jeżeli macie satysfakcję z tego, że ktoś rozwija się pod waszymi skrzydłami, lubicie obserwować ten rozwój innych ludzi, lubicie pomagać im w dojściu do ich celów, no to może być coś dla was. Jeżeli potraficie trudne koncepty przedstawić w sposób, który jest przystępny i łatwy w zrozumieniu, no i jeżeli lubicie pracę z ludźmi, to może być ścieżka dla was. No jakie mamy tutaj opcje rozwoju? Tak jak mówiłam, nie będę mówiła o konkretnych stanowiskach, bo moim zdaniem w każdej organizacji mamy inne stanowiska i też nie chcę jakby ograniczać waszego myślenia pod tym kątem, że u mnie nie ma roli mentora, tak, w mojej organizacji, więc to nie mogę robić. Możecie to robić. Możecie prowadzić mentoringi otwarte poza swoją organizacją. Możecie też wspierać rozwój projektantów młodszych stażem w ramach waszej organizacji. Możecie tworzyć materiały edukacyjne, tak? To jest bardzo popularne ostatnio, ale moim zdaniem jakby tych materiałów nigdy za wiele, o ile są dobrej jakości. Z tematyki, która jest wam po prostu najbliższa, czyli na przykład prowadzenie bloga, prowadzenie kanału na YouTubie, podcastu, czy tworzenie szkoleń, webinarów. No i opcja jeszcze kolejna, dzielenie się swoją wiedzą ze sceny, to akurat bardzo lubię, konferencje, meetupy i opcja dla wytrwałych, może też odważnych, praca na uczelni. Jakie obszary rozwijamy? No to jest znowu rozwijamy te umiejętności miękkie, dlatego że rola mentora czy nauczyciela, tak, ona jest też związana z umiejętnościami miękkimi. Nie będę teraz ich wszystkich znowu wyczytywać, ta prezentacja będzie dostępna też po konferencji. Kiedy tego nie robić? Kiedy nie jesteście cierpliwi? Bo jeżeli nie jesteście cierpliwi, no to rola w edukacji może być trudną sytuacją. Kolejna opcja dla osób, które chciałyby się troszeczkę bardziej zacząć specjalizować w jakiejś dziedzinie związanej z designem, czyli produkt i strategia. Czy to jest dla mnie? Jeżeli chcesz mieć realny, to jest ten wpływ, tak, którego my często szukamy w roli menadżerskiej. Tutaj mamy ten realny wpływ na kształt produktu. Jeżeli uczestniczymy w procesach odkrywczych, tak? Jeżeli lubicie analizować i badać i użytkowników i różnego rodzaju materiały, wyciągać wnioski też z tych aktywności, jeżeli satysfakcja daje wam rozwiązywanie problemów, no i z łatwością też pracujecie z materiałami, łączycie, wyciągacie z nich fakty, wyciągacie z nich dane i zauważacie i pewnego rodzaju wzorce, i pewnego rodzaju nietypowe zachowania. Jeżeli potraficie łączyć perspektywy innych osób, różnych osób i przeradzać je w spójną wizję, to product and strategy może być ścieżką dla was. No jak może teraz wyglądać rozwój? Więc możemy jako designerzy zacząć uczestniczyć we wczesnych fazach tworzenia produktu, jako facylitatorzy, jako badacze, jako eksperci domenowi. Możemy rozszerzać przy tym swoją wiedzę w kierunku na przykład product managementu, towards research, or another option, we can change the specialization, we can pivot to product manager, for example. I also want to emphasize that I believe that switching to product owner, product manager is not an upgrade compared to being a designer. It's a different path, simply. Designers often choose it saying, okay, now let's do something serious and design's gone. No, I believe it's a different specialization. You can do it if you want to work this way. Now, the areas that we develop here are more different because there are harder skills, so knowledge of analysis, workshops, product discovery. And we also have soft skills, and I'm encouraging you to extend those because these are very important skills, technical ones. Problem solving, conflict solving, moderation of discussions, and this business awareness, which is somewhere in between. When not to do it, if we expect quick answers, because I believe that while developing product business strategies, there are no quick answers, and we often change contexts, ideas. So if you like a stable, simple
path to achieve results, this may perhaps not be your way. Option for those who love design, don't want to part away from it, and don't want to go into other side paths. That's design expertise. If you like designing and if you want design to remain the center of your work, if there are some narrow areas, I'll tell you about it in a moment, and you can expand knowledge of those. This can be then a path for you. What can that development be? You can be a consultant providing support, and within our organization and beyond it as a freelance, you can work on narrow subjects. You can focus on a stage of the design process, for example, how to sell design, how to make design systems, how to apply motion design in projects. We can also think about specialist branch, for example, design in finance, design in education. We can also focus on product type, websites, mobile apps, regular apps, and also consider technology of product technology, no-code apps, PWA apps. These are the specializations that we can enter and also expand. Which areas to develop? I'm not going into specifics because this all depends on the specific area. The number of areas here is great, but it's certainly worthwhile to talk not only about design, but also work on business, on technology, on the expertise that you find most important. When not to do it, when you've had enough of designing. If you want to take a break from designing, this certainly is not a path for you, because that's where we focus on design. Now, an option for the daring spirits. If you have your own business, you know it's an option for the courageous, but it's also potential option for you. If you dream of building something from scratch, I'm not talking only about product, but also team, organizational culture. This can be good for you. If you want to have realistic and actual impact on the development of product or service, and you want to make decisions about the purposes of this product, this can be a path for you. If you want to deal with multiple tasks, not only UX, not only UA, that can be a task for you. What can be development here? Well, it's easy to say it, but doing it in practice, this may be much harder to achieve. But you can start your startup, you can develop your own design studio, and you can start to make MVP on your first product. Well, to achieve these goals, you really need to develop in a complex way. In the previous slides, I've mentioned several different competencies and skills, and in this case, what we do is we bring them all together. We are project leaders, we create teams, solve conflicts, we have specialist knowledge in areas. Then comes sales, accounting, marketing, many others. When not to do it, if you need the feel of stability. In the beginning, your own business is probably not going to be the most stable way for running your career path when you like work-life balance, especially in the beginning. When you do something from scratch, you'll be getting involved into it, and that can certainly be a disturbance for this balance between our professional life. And the last discouragement, if you want to reduce the number of contacts with such businesses as social insurer and tax authority. Because if you run your own business, that's something that is more frequent than in case of B2B. Okay, have you remembered anything? What's the first career path? Leadership and management class. The second? What's the second one? Mentoring and education, all right. The third? Okay, I've already disclosed this, business and strategy. Fourth, next one.
design expertise, and then Janusz Tracz, that's business ownership. Okay, class. Can these paths be combined? Can you change your course? Yes. Usually during your active professional life, you change your career path 3 to 5 times. I can show you how you do it practically. I'm Ola, and I'm senior product designer in healthcare. That's not a domain for me because I want to develop in other subjects, and I'm not defining it fully. I was a team leader, a team manager, but I changed my role and it turned into product and strategy. I do mentoring, I speak of design from the stage, I always do it on my blog. Do visit, we've got mentoring and education. Now, I'd like to see which part of your heart was moved by the presentation. Join me at Slido, you can vote. And now I know that I was supposed to be given a tablet. I can't present to you the results from the stage. And you can mark multiple options. We can combine those parts. So far, 2 people have voted. By now we have 7. And you can see it also. Yes, you can see those results. Enter Hex. From Design Waves, enter Hex room and answer the question. You don't need to log in even. But once you've logged, Slido's got your data, you know. Now it's gone. 107 people, wow. Okay, I'm starting answering. In the beginning, design expertise was in the lead. It was 70%, then it was 50%. Still, a fifth of us would like to be leaders. Cool, yeah. Only if you feel this is a role for you, I can encourage it. Now, I'm waiting for 210, and I'll go on. Being an expert designer is most interesting, but business strategy, I see, plays in your heart, and it's not design. I'm giving away the tablet, and I'd love to see the full results after our meeting. Okay. I always wanted to quote Paulo Coelho in my presentation, so it comes here. Don't be afraid to combine your paths. Treat your career as journey and not as a purpose. Enjoy the ride. Dziękuję serdecznie. And thank you very warmly.